Niby czujnik temperatury i wilgotności jest jak każdy inny i czym on może zaskoczyć? Już tyle ich testowałem, ale SwitchBot pokazał, że on potrafi zaskakiwać i ten czujnik temperatury i wilgotności posiada coś, czego inne nie mają. A żeby się dowiedzieć co, musicie poczekać na mnie po intro. Zapraszam. Czujnik SwitchBot, który się nazywa SwitchBot Thermometer and Hygrometer, czyli po prostu czujnik temperatury i wilgotności. SwitchBot to jest bardzo ciekawa marka, bo to jest marka takiego producenta, który robi nietypowe sprzęty. Robią na przykład robota do VRAM, którego mogliście widzieć na jednej z moich recenzji. Robią przyciski, takie, które sobie klikają różne losowe miejsca. No i stwierdzili, że zrobią również czujnik temperatury i wilgotności. Trochę mi to nie pasuje do całego całokształtu tej firmy, ale stwierdziłem, dobra, zobaczymy, sprawdzimy, jak wygląda, jak działa. Jeżeli chodzi o takie rzeczy podstawowe tego czujnika, no to co? Przejdźmy do nich i sobie o nich opowiedzmy. Specyfikacja techniczna jeszcze nikomu nie zaszkodziła, więc przejdźmy sobie przez podstawowe informacje na temat tego czujnika. Jego wymiar, zacznijmy od tego. 5,5 cm na 5,5 cm na 2,4 cm. Możemy go sobie postawić tak, żeby w ten sposób stał. W zestawie mamy taśmę 3M, więc możemy go w dowolnym miejscu przykleić oraz, co najważniejsze i najfajniejsze, i co właśnie wyróżnia ten czujnik, posiada magnesy. 2 magnesy, będąc już szczegółowym, dzięki czemu możemy go na przykład dać na lodówkę. Genialna rzecz. Jeżeli chodzi o ładowanie, mamy 2 paluszki AAA, które go zasilają. Jak widzicie, on posiada dosyć... sobie go teraz... Dosyć duży wyświetlacz, który pokazuje nam temperaturę, aktualną wilgotność oraz poziom baterii. Czemu ta wilgotność jest 79%? Co ty tu masz tak wilgotno? Czy ty mieszkasz w terrarium? Od razu się pojawiają pytania. I tutaj odpowiedź od nas Julian, który testował ten czujnik. Otóż sam czujnik ma tutaj czujniki, dzięki którym wyświetla nam aktualną temperaturę i wilgotność. Więc jak ja sobie go pokazuję Wam i zatykam tutaj ten otwór, no to wilgotność rośnie. I tak mniej więcej, proszę, 82 się pokazało. Zobaczymy, kto da więcej. 86, maksymalnie może do 99. 88. 90, zbliżamy się do maksa. 91, ale szybciej do tego maksa, no. Trzeba będzie ten filmik przyspieszać. Dobra, mój palec ma 92%. Jeżeli jeszcze chodzi o jego właśnie jakby maksymalne i minimalne wartości, no to wilgotność mamy od 0 do 99, a temperatura od minus 20 do 80 stopni. Czujnik trochę nietypowy, więc i przypadki użycia, gdzie on się sprawdza, też zrobię trochę nietypowy, nie będę szedł szablonowo, opowiadając Wam o automatyzacjach w domu i temperaturze, czy tam na balkonie, gdzie go używam najczęściej, tylko powiem Wam, gdzie może na przykład się przydać w takich nietypowych sytuacjach. Może się na przykład przydać w terrarium. Jeżeli chcemy znać aktualną temperaturę i wilgotność i zależy nam na tym, żeby nasze zwierzaki były w odpowiednich warunkach, bo tam to jest bardzo ważne, taki czujnik może się fajnie sprawdzić. On się może bardzo fajnie sprawdzić w szklarni. Jeżeli sobie hodujecie na przykład pomidory albo paprykę albo cokolwiek innego i chcecie wiedzieć znowu dokładnie jaka tam jest temperatura, jaka tam jest wilgotność, takie urządzenie się fajnie sprawdzi. Więc przy tak naprawdę uprawie czegokolwiek legalnego, no to taki czujniczek myślę, że jest bardzo fajnym rozwiązaniem i no, poza tym, że widzimy jego temperaturę, widzimy jego wilgotność tutaj na dosyć dużym, fajnym wyświetlaczu, no to oczywiście mamy to również w samej aplikacji i musimy mieć, jeśli będziemy mieli bramkę od SwitchBota, no to wtedy mamy dostęp praktycznie na cały świat. Ważną funkcją, o której wspomniałem, która wyróżnia ten czujnik, jest fakt, że posiada 2 magnesy. Więc możemy go na przykład dać na lodówkę i za każdym razem, gdy będziemy szli po coś do jedzenia, to zobaczymy, jaka jest temperatura, jaka jest wilgotność, zawsze coś na plus. Ale w internetach wyczytaliśmy bardzo fajny przypadek użycia jednej osoby, która miała problem z tym, że żarcie jej się w lodówce psuło po prostu. Więc wsadziła ten czujnik do lodówki i miała powiadomienie, prostą automatyzację, która ją informowała o tym, gdy temperatura spadała, czy tam nie spadała, podwyższała się do jakiejś wartości. Dzięki temu dużo żarcia udało się uratować i mimo, że z lodówką było
coś tam nie tak stricte, no to była w stanie zareagować. Więc jeżeli macie podobne problemy, to również możecie taki czujnik do tego wykorzystać. Warto jest wiedzieć, jak długo takie urządzenie wytrzyma na 2 bateriach. Więc 2 baterie, które go zasilają, to są baterie bardzo znanej firmy Industrial, która była razem w zestawie. Czyli mamy jakieś no-name'y, które Switchbot nam po prostu dorzucił. Więc spodziewałem się, że, nie wiem, no, miesiąc, 2 podziała. A ten skurczybyk działa już u nas ponad pół roku, na zimnie, na mrozie, na deszczu, w wietrze, gdy jest brzydkie powietrze również i ma cały czas całą baterię. Ja tego nie rozumiem, on jest nieśmiertelny. On ma cały czas pełną baterię. Po pół roku naprawdę ciężkich warunków z jakimiś 2 no-name'ami. I nie wiem, czy on się sam doładowuje, czy o co chodzi, ale jak dla mnie to mamy, w końcu się udało, mamy perpetuum mobile, jak wsadzisz baterię, to już działa po kres czasów. W porównaniu do niektórych rzeczy, które padają po 2-3 dniach, całkiem fajna odskocznia. I jeszcze coś, co Madzia powiedziała, że też powinienem powiedzieć, w sumie nie powiedziałem, to, moi drodzy, ten przycisk, który pozwala nam zmieniać z Celsjusza na Fahrenheity. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest aktualnie wartość w Fahrenheitach, to mam 80 Fahrenheitów albo 26 stopni Celsjusza. Czas przejść do aplikacji. Sam czujnik działa po Bluetoothie, technologię, za którą mocno nie przepadam, ale jeżeli mamy bramkę jak Hub Mini, którego ja posiadam od Switchbota, no to wtedy on się komunikuje z bramką po Bluetoothie, a już z nami, czy z całym światem przez Wi-Fi, już na zewnątrz, więc wtedy już jest OK. Dlatego mamy też chmurkę, bo to znaczy, że to jest Cloud Services, jest podpięte do bramki. Więc tak, na sam pierwszy rzut oka widzimy, jest 27,7 stopnia, 50%, pokazuje OK. Tutaj jest lekkie wahnięcie, bo ja mam 27,6, ale można spokojnie powiedzieć, że to jest w granicach normy. Gdy sobie wejdę głębiej i to się załaduje, no to już widzę znacznie więcej. Widzę w 2 wykresach tutaj temperaturę oraz wilgotność, gdzie maksimum to było, pokazuje, że było 93%, więc myślę, że jest lekko zdziwiony. U góry, jeżeli spojrzycie, no to mam możliwość zmiany przedziału czasowego. Teraz mam godziny, mogę mieć dni, mogę mieć tygodnie, miesiące, a nawet lata, gdyby był kilka lat. A gdy kliknę kółko zabawne, wtedy tak, po pierwsze mam jego nazwę, mogę mu zmienić nazwę. Mogę mieć desired conditions, to jest to, co może się przydać przy ustawianiu określonej temperatury czy wilgotności, którą chcemy, żeby tam się znajdowała w naszym terrarium, w naszej szklarni czy cokolwiek. Mogę sobie zrobić temperature alert, czyli ten interwał temperatury, który jest dla mnie OK. Tutaj jest teraz minus 20 do 80, to jest ten interwał, ale mogę sobie zrobić, że temperatura powinna wynosić pomiędzy na przykład 24 a 28,5 stopnia. Dajmy na to, jeżeli potrzebujemy zwierzaków, które właśnie potrzebują takiej temperatury i wtedy, jeżeli temperatura się wahnie w którąkolwiek stronę, dostaniemy alert. Bardzo fajna funkcja. Z wilgotnością jest identycznie. Dalej mamy kalibrację. Możemy sobie skalibrować nasz czujnik, żeby on faktycznie odpowiadał wartościom, które są realne. Możemy skalibrować temperaturę, możemy skalibrować wilgotność. I tutaj widzicie, że są 2 metody, którą nam Switchbot proponuje. Więc jeżeli chcecie mieć naprawdę szczegółowe wartości i zależy Wam, żeby to było naprawdę dokładne, no to Switchbot podchodzi do tego bardzo profesjonalnie. To już nam pokazuje. A jeżeli wejdziemy w kalibrację wilgotności, to mamy aż 3 metody, dzięki którym możemy sobie skalibrować nasz czujnik. Więc no jak dla mnie naprawdę in plus. Dalej mamy to, w jakich wartościach ma być pokazywana temperatura, ale mamy również przycisk, który to zmienia. Cloud Services, który nam pokazuje, że możemy sobie tworzyć sceny, wykorzystując ten czujnik. Mamy wsparcie dla asystenta Google, dla Alexy, dla IFTTT, dla Line Clowy, ale to jest tylko w Japonii, i dla Siri Shortcuts. A poza tym, jeżeli mamy Huba i mamy Homebridge, to jest dedykowana wtyczka dla Homebridge, dzięki czemu ja wszystkie te wartości będę widział w HomeKit, do tego dojdziemy, ale widzicie, że znowu Switchbot podszedł całościowo. Mamy to wszędzie, po prostu gdziekolwiek chcecie używać tego urządzenia, możecie to zrobić. Dalej mamy NFC, czyli możemy, jeżeli mamy Switchbot Taga, sparować z naszym telefonem. Nie mam, więc nie testowałem. Bateria i firmware i tutaj dalej 100%. Po ponad pół roku działania w każdych wartościach. Jakim cudem? Nie wiem.
Jest to dla mnie zaskoczenie ogromne. No i podstawowe informacje o urządzeniu. Więc tyle, jeżeli chodzi o aplikację, nadzwyczaj dużo jak na zwykły czujnik temperatury i wilgotności. Obiecałem Wam czujnik temperatury i wilgotności w aplikacji DOM, czyli w HomeKicie, i tak zrobię. Gdy wejdę sobie w balkonie, bo tam on się przeważnie znajduje, i tutaj mam informacje na temat klimatu, no to mam wiele różnych informacji i humidity to jest właśnie ten czujnik, jeżeli chodzi o jego wilgotność. Więc możecie zobaczyć, na dole jest switchbot. Mamy tą wtyczkę, która jest przez Homebridge, bo tutaj mostkiem jest Homebridge, ale działa to naprawdę świetnie, działa bardzo szybko i ta wtyczka sama wynajduje urządzenia, które podepniemy do aplikacji switchbot, więc naprawdę konfiguracja jest bajeczna. Ten czujnik na Amazonie kosztuje około 115-120 zł. Za tą cenę jest to najlepszy czujnik ever. Mega mnie zaskoczył, bo jest nieśmiertelny. To jest chyba jedna z jego fajniejszych funkcji. Mimo że jest bluetoothowym urządzeniem, których nie znoszę. To działa fajnie z aplikacją. Wyświetlacz jest duży, widzimy temperaturę, widzimy wilgotność. Nic go nie pokonało, żadne mrozy, ciepłota, bo naprawdę był i w 30 stopniach na plusie, i w 15 stopniach na minusie, i w śniegu był, i w deszczu był. I nic go nie tknęło. Więc jeżeli szukacie naprawdę wytrzymałego, fajnego czujnika temperatury, który przy okazji, przypominam, że ma te dwa magnesy, no to jakimś cudem Switchbot znowu stworzył ciekawe inne urządzenie. Ja jestem zaskoczony, ale pozytywnie, a tak zaskakiwać się lubię. Więc dziękuję Wam za dzisiejszy film. Już te osoby, które znikają, pewnie już klikacie zakończ, no to jeszcze zanim klikniecie, to zobaczcie, czy tam coś subskrybowaliście, czy jest ten dzwoneczek. Jak nie ma, to kliknij, bo ja się z tego cieszę. I polajkuj ten film, i polajkuj komentarze te pierwsze komentarze, jeżeli są miłe. Oczywiście, jeżeli nie są miłe, to nie musisz ich lajkować. I pamiętaj, dzięki YouTube nie widzimy już, ile jest dislike'ów, więc nie klikaj i tak, bo ja to widzę i potem jest mi smutno.